Cześć, witajcie na kanale Maniaka Furaka. Dzisiaj mamy takie oto piękne cudo na kanale. To jest własność mojego dobrego kolegi Marcina i to jest też taka baza, w której już spędziliśmy parę miłych chwil, wyjeżdżając gdzieś razem na jakieś fajne wycieczki. Marcin, cześć, witamy Cię. Opowiedz może o historii na początek tego wspaniałego sprzęta, niesamowitego kamperka. Cześć Wam wszystkim. Samochód mam od tamtego roku, od maja. Przygotowywałem się do zakupu, powiedzmy tak gdzieś mniej więcej od początku roku, czytając na temat tych samochodów, znaczy kamperów. Pierwsza wersja przy moich poszukiwaniach to było, że może jednak bus przerobiony na kampera ze względu na taką opcję, że jest to możliwość też stawania często w miejscach, gdzie jest zakaz kamperowania, typu jakieś parkingi takie miejskie, tego typu rzeczy, nie? No ale po oglądnięciu kilku takich, bo mój budżet nie był zbyt wysoki, tak zakładałem wstępnie około 30 tysięcy złotych, to jak się zna ceny kamperów, to wydaje się to niewiele i tak naprawdę jest to niewiele. To właściwie tylko generacja samochodów lat 90. wczesnych i wcześniejszych się łapie, że tak powiem, w tym budżecie. Natomiast busy oczywiście nowsze. No ale po obejrzeniu kilku busów doszedłem do wniosku, że to jednak zupełnie inna liga niż kamper fabrycznie przygotowany przez firmę do użytkowania. Podstawowa rzecz, busy są węższe. Ja mam 1,88 m i powiedzmy w poprzek się nie mieszczę w takich busach. Musiałbym mieć nogi lekko zgięte, no to jest jednak dyskomfort w trakcie, że tak powiem, spania. Dodatkowa jednak rzecz jest taka, że za ten budżet, czyli tego do 30 tysięcy złotych, to najczęściej są samochody, które były kiedyś wykorzystywane jako samochody, no powiedzmy, towarowe. To się wiąże jednak z wyeksploatowaniem ich dość znacznym. One swoje przejeździły, teraz ktoś je przerabia. I teraz sama przeróbka to też jest uzależniona od tego, kto to robi, jakie ma umiejętności. Jeżeli ktoś tak robi, że tak powiem, na sztukę, żeby tam wsadzić lodówkę, jakąś umywalkę, jakieś łóżko, to okazuje się, że popełni dużo błędów. Typu właśnie wygłuszenie, izolacja. Tak rozmawiałem z ludźmi, którzy się tym dłużej zajmują, to podstawowy problem na przykład jest taki, że jeżeli ktoś to zrobi nieumiejętnie, to za na przykład takimi jakimiś matami wygłuszającymi czy styropianem często się gromadzi wilgoć. Nie ma porobionych odpływów, nie ma odpowiedniej wentylacji, tam się wdaje po jakimś czasie pleśń albo jakaś rdza, no ogólnie rzecz biorąc nie zaciekawie. To samo takie meble z płyty jakiejś paździerzowej czy z czegoś, to się wszystko rozłazi, rozkleja, rozchodzi, telepie, tłucze i tak dalej. Natomiast to jest kamper, on jest specyficzny, bo jest bardzo krótki. To jego bazą jest takie uniwersalne auto, to były 3 bliźniaki, Fiat Ducato, Peugeot J5 i Citroen C25. To jest wersja krótsza, no ona się nazywała fabrycznie Talento, natomiast jeśli chodzi o silnik, tylko ramę ma krótszą od Fiata Ducato. Więc to był kiedyś dość popularny auta, no obecnie w większości jeżdżą właśnie na kamperach. Ale przerwę Ci, wiele korzyści, bo niejednokrotnie jak jechaliśmy, no to staliśmy przecież na parkingach gdzieś osobowych. No i słuchajcie, bez problemu ten kamperek się mieści, a w środku po prostu tętni życie w tym kamperze, także to nie ma żadnego znaczenia, że on jest taki króciutki, ale jest naprawdę bardzo, bardzo fajny, wszędzie się mieści, także oddaję tutaj mieści się nawet na jednym miejscu parkingowym, powiedzmy pod jakąś biedroną czy coś. A jako ciekawostkę powiem, że on jest zarejestrowany fabrycznie na 6 miejsc, co przy tym gabarycie wydaje się trudne do osiągnięcia, ale tak jest. Po prostu z tyłu są pasy po jednej stronie 2 osoby, po drugiej stronie 2, no i oczywiście z przodu 2 osoby. Natomiast spanie komfortowe jest dla 3 osób. Na górze tam jest taki rozkładany jakby podest, na którym są materace i tam bardzo wygodnie 2 osoby śpią, natomiast na dole na dobrą sprawę śpi 2 dzieci albo 1 dorosła osoba. Widziałem takie same wersje jak mój, tylko z mniejszą ilością szafek i wtedy on ma 2 pełnowymiarowe spania na dole. Natomiast ten jest taki ewidentnie 3-osobowy, zresztą też ma bagażnik z tyłu rowerowy też właśnie na 3 rowery, więc prawdopodobnie on był z założenia na 3-osobowo tak skomunikowany, że tak powiem.
teraz przejdziemy, słuchajcie, do takiej jakby Technicznej. strony technicznej, żeby Wam tutaj uzmysłowić, co taki kamperek z tamtych lat może mieć i jak już w tamtych latach był wyposażony. Także powiedz nam, Marcin, proszę, jak to wygląda. Także ruszam. On był zamówiony w Danii, bo takie są pierwsza jego rejestracja. Tu jest przykładowo butla z gazem, dość duża i charakterystyczna cecha jest tak, że ona jest bez kołnierza, żeby się tu zmieściła taka 12 czy tam 13 kg. Tu mam kabel do prądu i do wody, do uzupełniania. On ma około 100-litrowy zbiornik na wodę czystą i brudną. Tutaj właśnie podłączamy 220 V i z tego jest akumulator ładowany, oświetlenie i tak dalej. To jest od ogrzewania i od grzania wody, Odpowietrznik. czy też spaliny, bo to jest gazowo Tak. ogrzane, nie? To jest ciekawe rozwiązanie, nieczęsto widywane. Po drugiej stronie jest łazienka, tu się otwiera kluczykiem tą, że tak powiem, ten schowek jakby taki i tam jest okienko, gdzie można sobie wypuścić przewody, że tak powiem, do kąpieli, czyli słuchawkę prysznicową i brać na zewnątrz. Ja nawet sobie ostatnio na AliExpressie zamówiłem taki namiot stojący, gdzie ja sobie wchodzę do środka i mogę się myć po prostu, żeby nie chlapać I w środku. wychodzimy spoza swojej strefy komfortu. Tak jest. Tu mamy toaletę. Tu się otwiera, jest taki wyciągany zbiornik do opróżniania. On ma osobne zasilanie, tam jest taka miarka, pokazuje ile jest wody, tam się odpowiedni płyn wlewa do tego dezynfekujący, no i tak. Tu na górę można sobie wejść, coś jeszcze spróbować przewozić, bo ma taką konstrukcję tutaj stworzoną. Natomiast jeszcze mi się nie zdarzyło tu niczego wozić. Tam są też panele na górze słoneczne, także jeśli chodzi o oświetlenie i takie rzeczy, ładowanie akumulatora, on jest całkowicie samowystarczalny. Natomiast ponieważ ja zmieniłem lodówkę na nowszą, która jest zasilana tylko prądem, poprzednia była także gazem, to będę musiał ten panel zmienić na troszkę mocniejszy, nowocześniejszy po prostu. Tutaj sobie jeżdżą 3 A co jest w rowerki. stanie, przepraszam, że Ci przerwę, zasilić taki panel elektryczny? Taki solarny. Tak, przekładając to na praktyczne... Praktyka taka moja już powiedzmy tegoroczna i ubiegłoroczna jest taka, że właściwie nawet ten stary sobie panel, nawet nie wiem jaką on ma Mogę tam... tędy? Jasne. Jaką on ma moc, to jeszcze nie zdarzyło się, żeby nie miało oświetlenia i po prostu wystarczająco widocznie ładuje, że tak powiem, te wszystkie kwestie związane właśnie z, no powiedzmy przede wszystkim z oświetleniem. Inna rzecz, że to są lampki LEDowe wszędzie w środku zainstalowane, więc ten pobór mocy jest bardzo niewielki. Co tu będziemy mieć dalej z tej strony? No, tu jest takie dodatkowo dorobione, jak starsza osoba, żeby się chwyciła. Tu włożę sobie taki stopień z To Ikei. na razie nam się nie przydaje kompletnie. Tak. Tu jest jeszcze dodatkowy schowek taki pod siedzeniem tam, że nie trzeba ściągać materaca i tak dalej. Można sobie tutaj otworzyć jakieś takie rzeczy. I nogi wystawić na przykład. Byłoby ciężko, chyba że tam, no. Można tu kogoś schować. Okay. O, teraz wyjechaliśmy sobie właśnie z Marcinem jedziemy nad takie jeziorko. Zobaczycie, jaki klimacik będzie kamperkiem. Będziemy tam mogli sobie polatać dronem. No i ogólnie fajny klimacik. Jest 25 stopni na zewnątrz. Jedziemy z Marcinem. Marcin, to jak już Cię tutaj mamy jako kierowcę, no to powiedz nam, jak się ten sprzęt prowadzi. Prowadzę tak, od roku go jeżdżę nim, więc no w tym roku ostatnio w wakacje zrobił 2000 km około. Jedzie się przyjemnie, natomiast prędkość maksymalna to jest około 70 km na godzinę. Więc to trzeba brać pod uwagę, planując podróże. Auto niezawodne, sympatyczne, do jazdy poza jakimiś autostradami, drogami szybkiego ruchu. To była chopka. Tu z synchronizacją drugiego biegu jest troszkę kłopot, więc jeżeli nie muszę, to nie używam drugiego biegu. On po czasem mu się zdarzy zgrzytać. Ale on na trójce jest wystarczająco elastyczny, żeby się zbierał. Idealna przylotowa prędkość to jest około 70 km na godzinę, 60-70. Wtedy sobie nawet dość spokojnie, cichutko jedzie. Także takie przebiegi rzędu do 500 km dziennie to są takie, myślę, w sam raz. Średnia wychodzi tak około 50 km na godzinę.
przynajmniej z ostatnich moich doświadczeń. No bo teraz byliście rodzinką Tak. i byliście kupę kilometrów, przecież było to morze, gdzieś tam na Mazury kierunek był, no i mówiłeś, że super, bez żadnego zmęczenia, z tego co pisałeś mi 200, na 500 jest to takie optymalne, że można jeszcze przejechać, ale więcej niż 500 no to by była chyba tym kochanym kamperkiem troszeczkę za dużo, No tak? to jest około 10 godzin wychodzi, no bo trzeba brać pod uwagę jakieś tankowanie, jakiś postój na stacji, coś zjeść i tak dalej. No więc 10 godzin jazdy to w żadnym wypadku tam myślę. O, Nie jest jakoś maksymalnie przyjemne. Natomiast pasażerowie mają bardzo ciekawie, bo mogą sobie w trakcie jazdy tam chodzić po wnętrzu, łącznie z tym, że na przykład za nami są siedzenia, które można rozłożyć i w trakcie jazdy sobie odpoczywać. spać nawet. Albo na górę wskoczyć, tam jest łoże takie większe, gdzie nawet 2 osoby spokojnie śpią, więc w trakcie jazdy też tak może być. To ma tą zaletę, że jak się ma małe dzieci, to często jak ktoś chce wyjeżdżać rano, a one nie chcą sobie jeszcze wstawać, no to można podać im taką przyjemną jeszcze podróż, że sobie będą leżały, a my będziemy jechali. O, dotarliśmy nad jeziorko, to jest nieopodal tutaj, gdzie Marcin mieszka. Fajnie, bo sobie siedzą ludzie, odpoczywają, jest taki minimalny ruch, no i tutaj postaramy się pokazać Wam całego kamperka. No, tu prosto, tu może tam, gdzie mniej ludzi, także zaraz No, następny możemy materiał. postawić. O, a tutaj na górze mamy też coś ciekawego. Roleta, czyli rozwijamy sobie ją, tam mamy uchwyt, tu jest taka korba, ona z przodu leży. To się wysuwa, opuszcza się nogi. Nawet w trakcie deszczu można pod tym siedzieć, sobie rozkładamy stoliki, krzesełka i deszcz czy coś nam tutaj I w ogóle nie kawuśkę grozi. można sobie Jak popijać najbardziej. i piwko zimne. Dodatkowo tak, no można wziąć stolik, który jest wewnątrz i też go wynieść na dół, znaczy na zewnątrz, natomiast no ja go nie wyciągam, bo mam osobne stoliki. Tu Cię zapraszam do środka. No i słuchajcie, teraz co oczywiście wszyscy pewnie czekają przy takim aucie, no to jest środek, także wejdźmy tutaj, tak pokażę od dołu jak tutaj się wchodzi, tu są takie fajne schodeczki, wygodne. No i wchodzimy sobie do środka. Zabudowa oryginalna pozostała, natomiast człowiek, od którego kupiłem tego kampera, w tym zakresie gdzieś coś działał. Szczerze mówiąc nie wiem jak, bo nie wiem jak wyglądało oryginalne, natomiast to co wymyślił jest fantastyczną sprawą. Bo jak zobaczymy sobie w ten sposób, ciach, tu składamy ciach, tu mamy drabinkę, tu są 3 materace, no tam mamy pościel czy I to coś. łóżeczko na górze to dla ilu osób tak wygodnie? No 2 to jest małżeńskie łoże. No, można Aha. jakiegoś dzieciaka wziąć między siebie, na pewno nie byłoby to problemem. Tu mamy okienko, możemy sobie tam dodatkowo wietrzyć. Tu mamy czujnik czadu na wszelki wypadek, bo tu jednak jest ogrzewanie gazowe. I więc tu może tą opowiemy ciekawostkę, że byliśmy zimą, gdzie to był Zakopiec, czy No w Zakopcu byliśmy, w Szawnicy byliśmy. I słuchajcie, na zewnątrz było, nie pamiętam, nie było jakoś skrajnie zimno. Z 1 stopień może 1, 2, może 2 stopnie, w nocy może troszeczkę chłodniej i daliśmy tu ogrzewanie, które ma stopniowanie do 5 na jedynkę. Słuchajcie, to jest to ogrzewanie i to ogrzewanie dawało radę na jedynce, naprawdę było tutaj przeciepło i gorąco, nad ranem było aż za ciepło, także możliwości i izolacja tego kamperka w środku jest nieprawdopodobna. Myślę, że on się też nadaje na jakieś wyprawy takie grubo zimowe tak. z niską temperaturą. Tu wszelakie możliwe oświetlenia, LEDy, nie LEDy. Tu mamy cały panel sterowania i ogrzewaniem, i oświetleniem, pompa wody, takie różne tam inne rzeczy. No tu się włącza, wyłącza. Tu można podglądnąć sobie stan zbiorników. W tej chwili jest pełno. Wody dotankowałem, bo w weekend znowu gdzieś wyjeżdżamy. Okienka są bardzo fajnie zaprojektowane, bo mają na każdym okienku oprócz powiedzmy rolety
Tak, oprócz takiej klasycznej rolety jest tam pod spodem też moskitiera. No to się otwiera i tak dalej. Świetna sprawa. Teraz tak, jakbyśmy chcieli spać tutaj, bo tu jest to spanie jakby trzecie, nie? No to sobie po prostu stolik ciach składamy, bierzemy łóżeczko, myk, myk, myk i już nawet czy to w trakcie jazdy, czy właśnie na jakimś tam już postoju, Ktoś sobie może odpoczywać. jedna osoba tutaj bardzo wygodnie sobie śpi, nie? Świetna sprawa. A co tutaj mamy jeszcze? Pod tymi siedzeniami, o tu trzeba by przesunąć, w każdym bądź razie, no tu mam akumulator właśnie pokładowy, jakieś dodatkowe rzeczy, a główny schowek taki powiedzmy towarowy w cudzysłowie to jest tutaj po drugiej stronie, też dość obszerny, mam narzędzia, materace, jakiś tam olej na wszelki wypadek Można i ewentualnie tak jakieś dalej. pościele Spore czy coś rzeczy pewnie. też można tutaj zapakować do niego. Natomiast właśnie taką zaletą oryginalnych konstrukcji jest fakt, że te wszystkie szafki, mebelki są dopasowane do przestrzeni. Wszystko jest pięknie zgrane ze sobą i tak dalej. Tu mamy już dość taką obszerną szafek. Fajne są te zamykania. A tą czapeczkę to skądś pamiętam. No to pewnie z wycieczki któreś, nie? To jest fajne zamykanie, nic tam się nie telepie, nic nie otwiera. Tu kolejne, czy jakieś buciki, czy jakieś inne rzeczy Takie, możemy słuchajcie, sobie genialne, proste, a genialne No. właśnie tutaj zabezpieczenie rozwiązania. Tak, w przed trakcie jazdy otwieraniem, nic się nie otworzy. półeczki i Tu nie mamy zamknięte. szafkę kolejną, jakieś wieszaczki. Kupa Tam pod miejsca. spodem, pod tymi tutaj jest po prostu zbiornik właśnie na ciepłą wodę. Tu mamy panel, który nam informuje o ładowaniu solarów na górze. Tak. No i teraz coś ciekawe. Łazienka. Tylko w tym momencie w tej łazieneczce mamy tutaj materace, znaczy nie, krzesła takie i tam jest też stół. Tu się po prostu robi w ten sposób. Jak ktoś się, że tak powiem, chce załatwić. Tu jest toaleta. No, tu mocujemy. Ciach, nie? Tu jest toaleta. Spuszczanie wody. Tam jest miejsce na papier toaletowy. Jak chcemy wziąć prysznic, no to jest właśnie tak. Słuchaweczka. Tu mamy do powieszenia taką no taką folię, żeby się nie moczyła. To co mówiłem od drugiej strony. Otwieramy i tą słuchaweczkę możemy sobie dawać tam, nie? No tak, tu mamy umywalkę, lustra. Pięknie. Otwierany dach tam, żeby była jakaś Otwierany dach. też z moskitierą, żeby tam po prostu trochę było przewiewu. No i a tu co? jest Ostatni punkt. część kuchenna. Living room, ciąg dalszy. Czyli tak, sobie tu składamy. Tu mamy gaz, 3 palniki. Tu jest ciepła woda i można umyć garnki. Na czas jazdy to wszystko zamykamy. I słuchajcie, to wszystko naprawdę funkcjonuje. Tak. Byliśmy raz na zbiorach grzybków i po zbiorach grzybków zrobiliśmy sobie na tych grzybkach, które zebraliśmy, jajeczniczkę rano, Tak. czy tam na obiad, już nie pamiętam. No i było rewelacyjnie. No i tutaj mamy na dole Tu co? mamy nową Lodóweczkę. lodówkę, tak. Tylko ja właśnie będę musiał sobie tutaj To jest nóweczka, tak? To jest nóweczka, tu ma nawet zamrażalnik, który można zdemontować. 1400 zł chyba kosztowała na Allegro ta lodóweczka. Tylko jak na razie no, ten panel byłby w sumie dla niej za słaby na dzień dzisiejszy. Tu mamy znowu szafki, czy jakieś rzeczy, no tu jakieś żelazko turystyczne, jakieś takie klimaty. Sztuczce sobie tutaj są, tu mamy garnki wszelakie możliwe, jakąś deskę. Patelenki na Patelnie. jajeczniczkę. Ciekawa jeszcze jest tu szafeczka, taka wysuwana fajnie. O. Tu można sobie układać słoiki, na przykład idealnie wchodzą po kolei i się nie telepią po jednej, po drugiej stronie. Także to Słoiki, wszystko... czytaj piwko. O, piwko do lodóweczki. A, i tu mamy na wszelakie możliwe talerze, nie talerze. Jeszcze Takie wam są pokażemy. dwie szafki. Tu też otwieramy Daszek okienko. plastikowy otwierany, a co genialne, słuchajcie, to patrzcie, zabudowa taka, gdzie to się wysuwa do góry Tak, i, ściągamy, no. i są szklaneczki i kubeczki Kubeczki. dostępne, a tak to są zabezpieczone w Tak, czasie żeby jazdy. w czasie jazdy się nie Drugie genialne moim zdaniem rozwiązanie, no to jest sól i pieprz. Zobaczcie, takie uchwyty, które sobie wsuwamy i one są bezpieczne w czasie jazdy. Dokładnie. Tutaj są Tu też jakieś... takie same i to jest rewelka.
nigdy to nie gdzieś latało po samochodzie w czasie jazdy i tak dalej. To co, Marcin, może do przodu samochodu sobie przejdziemy, pokażesz Jasne. tam, jak to wygląda. No i teraz przechodzimy do środka auta. Mostek kapitański. Mostek kapitański. Słuchajcie, to są niesamowicie wygodne fotele. A co ciekawe, one nie są oryginalne, bo w oryginale takich nie było. To są wzięte z jakiegoś amerykańskiego auta. Nawet razem Vana. sprawdzaliśmy, czy to nie jest Chevrolet Astro, ale mimo to, że jest niesamowite podobieństwo, czymś tam pamiętam się różniły. Tak. Choć To ma pewnie z piękne. takiego, no z tych lat właśnie jakiegoś takiego Vana, prawda? Tak, bardzo fajnie tu pasują. No przewygodne. 10 godzin jazdy, żadnych bóli. No jeszcze nie miałem takiego auta, które by tak wygodnie było. A, co ciekawe, ten samochód ma pneumatyczne zawieszenie z tyłu. Czyli sobie tutaj dopompowujemy. Tutaj możemy spuszczać albo prawą stronę, albo lewą stronę. Tu jest kompresorek zamontowany na stałe. Także można go podnieść albo obniżyć, jeżeli chcemy tam na jakimś nierównej powierzchni. Super sobie sprawa, niezależne to zawieszenie lewa, prawa, natomiast kto jeszcze oczywiście nie wie, jak w tym modelu wygląda No, biegi przy kierownicy, biegi, tak, 5 przy biegów kierownicy, mamy. 5 biegów i to jest bardzo wygodna sprawa, też jechałem tym samochodem i naprawdę rewelka. No i co by tu jeszcze To ciekawego? było od CB Radio, ja go nie używam, ale tam poprzednik zamontował, będę musiał go chyba zdemontować, dzisiaj się już tych CB Radio nie używa. Zamontowałem sobie też taki wentylatorek. Klimatyzacja 80 lat. Bo tutaj klimatyzacji nie ma, natomiast powiem szczerze, że on jest tutaj na tyle wysoko się siedzi i on jest tak tutaj zabudowany, że nawet okularów słonecznych jeszcze mi się nie zdarzyło korzystać w nim, bo słońce nie oślepia. On szybko też nie jeździ, szyby mogą być odkręcone w trakcie jazdy. To chodźmy zobaczyć jeszcze silnik, jak to wygląda. Tu mamy bag, on ma 60 litrów. No właśnie, ile pali ten Dieselek. samochód, Marcin? To jest silnik 1.9, on ma 82 konie mechaniczne i on pali, powiem szczerze, że ostatnio, jak kiedyś go litrazowałem, po prostu tankując, dotankowywując, to wychodziło poniżej 8 litrów. Natomiast teraz jadąc nad morze, też zrobiłem błąd, bo pierwszy raz pojechałem tam na Warszawę, na Olsztyn, tu od Krakowa jadąc, więc to jest dość droga szybkiego ruchu, no to jechałem te 70-80 na godzinę. Mam wrażenie, że mógł koło dychę spalić, ale będę musiał to jeszcze sobie jakoś kiedyś przeliczyć. No w sumie to nie ma znaczenia, i tak będę jeździł, i tak będę nim jeździł. No, tu ma jakiś taki wyłącznik. Ale co, jeździłeś, główny, przepraszam, szybciej trochę na tej autostradzie, czy? Znaczy, no i tak jestem zawali drogą, każdy tir mnie, że tak powiem, wyprzedza. Natomiast tam mam cały czas, nie że do, powiedzmy, podłogi wciśnięty pedał gazu, ale jednak... Ale niżej. Ale tak, ale się ciśnie, nie? Więc, no, ale nudna jazda, tam nic nie widać i tak dalej. Nie ma to jak później zjechać z takiej... Słuchajcie, drogi to- Marcin teraz mówi, że jest zawali drogą, a ja nie zapomnę tego hasła, jak się kiedyś go zapytałem, no ale co, nie wydaje ci się, że jak pod górkę on trochę zwalnia, no to tam kierowcy za tobą się denerwują, a Marcin na to, wiesz co, nawet nie wiem. Także, tak właśnie. Nie, no ogólnie jest sympatia do takich aut i raz, że wszyscy się zawsze pozdrawiają, kamperowicze, a dwa, dużo jest takich ciekawych reakcji, nie? Właśnie między innymi to, że on jest taki krótki, to się ludzie dziwią, nie? Taki mały kampereczek. Okej. Słuchajcie, tak podsumowując, stoimy przy tym oto pięknym kamperku, krótkim Fiaciku, któremu Marcinowi się udało kupić go w bardzo dobrej cenie, biorąc pod uwagę to, w jakim on jest stanie. Po zakupie ja też sobie oczywiście nie mogłem odmówić wejścia pod spód i zobaczyć, jak to auto wygląda, gdzie, jak wiecie, że terenówkami to jest dla mnie podstawa i powiem Wam, że byłem w głębokim szoku, jak to auto wygląda pod spodem, jest naprawdę zdrowe i naprawdę Marcinowi się udało kupić to auto bardzo korzystnie i auto absolutnie jest niezawodne.
No i Marcin, co byś jeszcze tutaj, wiesz, dodał na koniec, można powiedzieć, odcinka dla na przykład tych, którzy chcą się ewentualnie zdecydować na takie auto? Tak, jeszcze taka moja nie rada, ale może refleksja. Duże znaczenie ma tak naprawdę wyposażenie kampera, bo wbrew pozorom, mimo że auto jest stare, to te pewne rzeczy, że tak powiem, są ciągle aktualne, typu lodówka, prysznic, tam rolety, bagażniki rowerowe, solary. Jeżeli ma kamper to już na wyposażeniu, to naprawdę się oszczędza dużo pieniędzy, bo to niestety nie są dalej tanie rzeczy. Taka roleta to może być tam, nie wiem, no, parę tysięcy, może 2, 3, nie wiem nawet. Bagażnik rowerowy, kolejny wydatek. Także jeżeli mamy takie rzeczy już na standardzie, no to tyle nam później, jeżeli chcemy z tego korzystać, przyjdzie mniej zapłacić w użytkowaniu. A powiem Wam, że to się naprawdę sprawdzają. Te wszystkie gadżety, w cudzysłowie, są no fantastyczne. To jak moja żona czy córa jeżdżą jeździmy z rowerami, no to piękna sprawa. Stajesz się gdzie chce, jedziesz sobie tym rowerkiem, sama przyjemność, prawda? To samo z roletą. Też jest no, niezbędna po prostu. Czy jak słońce, upał jest i tak dalej, można się tam schować, można sobie zjeść śniadanko. Te wszystkie takie wyposażenie typu stołki, krzesełka, jakieś różne inne rzeczy, to warto zawsze mieć ze sobą. Także ja zachęcam do tego, żeby poszukać oryginalnych tych kamperów. Najlepiej właśnie od ludzi, którzy już jakiś czas je użytkują, jeżdżą nimi, dbają. Na przykład przychodzi taki moment, że chcą coś większego albo coś nowszego i sprzedają starszego kampera. Pewnie po sezonie łatwiej znaleźć coś niż w sezonie. Teraz się akurat sezon będzie kończył, więc myślę, że tych kamperków się trochę pojawi. No, odmian i wariacji dotyczących zabudowy jest multum. Mogą być dłuższe, mogą być wyższe, mogą być iluś tam osobowe, mogą mieć pełne sypialnie z tyłu, zamykane jak pokoje. Także co kto lubi przeglądać, oglądać i warto nawet się wybrać czasem pewnie gdzieś daleko po takiego kampera, no bo to się robi jednak zakup na parę lat, przynajmniej tak mi się wydaje. Marcin, przepraszam, co miałoby wpłynąć na ewentualną decyzję, jeżeli ktoś się waha, nie wie, czy to jest powiedzmy turystyka taka kamperowa, czy się na nią zdecydować, czy zdecydować się na pierwszego kampera, czy uważasz, że powinni ludzie tak zrobić, jak Ty zrobiłeś, czyli ze znajomym, z drugim naszym kolegą wynajęliście takiego nowszego kampera i rodzinnie gdzieś pojechaliście na cały urlop i to Was przekonało do zakupu takiego kampera, czy powiedziałbyś, że bez wahania byś kupił jako pierwszego, nie wynajmowałbyś tamtego nowszego kampera? No, wynajem nie jest tani, natomiast warto się z realiami zderzyć. Przede wszystkim tutaj mam na myśli kobiety, panie, bo mężczyźni są mniej wymagający, natomiast kobiety mogą czasem mieć jakieś zastrzeżenia. Jeżeli natomiast pani jest chętna na takie wyprawy troszkę spartańskie bardziej, to nie ma się co zastanawiać. Jeżeli ktoś lubi namiot, to będzie tylko i wyłącznie na plus, że tak powiem, odbierał kampera. Myśmy przez paręnaście lat pewnie jeździli zawsze pod namioty i z dzieciakami, jak były małe i po całej Europie. I kamper był zawsze jakimś tam naszym celem, natomiast one oczywiście są bardzo drogie. No i przyszedł taki moment, postanowiłem nie czekać na emeryturę, tylko zacząć teraz. Wykorzystuję go na przykład dość często teraz w weekendy wszelakie, typu 30-50 km od domu. Już można fajnie noc spędzić, czy to w centrum Zakopanego, czy na jakimś jeziorem, czy w lesie. I do tego niewiele trzeba. Wszystko mam na miejscu, spakowane, wsadzam się w auto, nie wiem, po pracy w piątek i już w piątek wieczorem mogę na Krupówkach być, nie? Tak jak byliśmy kiedyś, nie? Tak. W sobotę sobie przejść w góry, przespać się i w niedzielę wrócić. I do takich rzeczy, tego typu kamper, bo on nie nadaje się według mnie za bardzo na jazdy jakieś długie, dalekie, typu tam gdzieś do Hiszpanii chcemy jechać, czy gdzieś na zachód. Natomiast takie właśnie 400 km, no to całkiem spokojnie. No ja już ze 3 razy byłem na przykład na Węgrzech, ciepłe źródła, prawda? I też jakieś kempingi, jakieś takie rzeczy. No tutaj w Polsce to nie ma problemu z tym, to na południu od Polski też nie. Wiem, że na zachodzie może być teraz trochę kłopot, nie, prawda, z tymi emigrantami, z tymi wszystkimi. Natomiast tutaj u nas jest bezpiecznie i sympatycznie. My teraz jadąc nad morze spaliśmy na przykład w Sochaczewie na rynku. Taka znikąd miejscówka, a też fajna nad Bzurą, można pooglądać Sochaczew. W drodze powrotnej w Toruniu żeśmy się zatrzymali, też sobie pozwiedzali Toruń. Także to też jest sposób na nie cel, tylko sama podróż, jest z przyjemnością. No, czyli generalnie niezdecydowanych zachęcamy do zakupu kampera.
bardzo. Jest to naprawdę fajna odskocznia od codzienności. I tym samym kończymy ten odcinek. Dziękujemy za oglądanie i do następnego. Cześć! Pięknie. Cześć, cześć, cześć.